Także jak przyjechałem do Stanów, właściwie od razu miałem tam moją publiczność, miałem moich czytelników, co było dla mnie, bo ja nie byłem rozpieszczony w Paryżu, byłem raczej odwrotnie. To był jakiś zimny chów w Paryżu, a w Stanach poczułem, że mam czytelników, mam przyjaciół. Co nie znaczy, że te zajęcia były łatwe, bo zajęcia creative writing są pozornie bardzo łatwe, bo studenci przynoszą swoje wiersze i poddaje się je debacie. W tej debacie uczestniczą zarówno inni studenci, jak i oczywiście prowadzący seminarium, czyli ja w tym wypadku. No a dla mnie angielski wtedy był jeszcze tak jak mam przyjaciela, który nazywa Edward Hirsch, jest poetą amerykańskim, bardzo dobrym i znanym, i to on mnie przyjmował w Houston, wtedy był w Houston, i on do dzisiaj opowiada, że jak przyleciałem do Houston, on wyszedł na lotnisko po mnie, samolot był spóźniony grubą, ja przyjechałem z migreną. Ja mówię, że pierwsze wrażenia miał dziwne. Mówi tak, ten facet nie mówi najlepiej po angielsku i w dodatku głowa go boli. To nie wiadomo, co to będzie. Ale później, jak głowa mnie przestała boleć i stopniowo mój angielski się bardzo poprawił. Także sporo pisałem w Houston. Miałem dobre warunki mieszkaniowe. Lubiłem miasto. Miasto jest nieładne i ładne, jednocześnie jest bardzo zielone. Pewnie na ogół ludzie sobie wyobrażają, że Houston jest pustynią, ale nie. Jest niezwykle zielony, ma wspaniałe stare dęby, takie wieczno zielone dęby, których jest mnóstwo, są niektóre prastare, przepiękne. Także jest gdzie chodzić. Dla mnie ideałem miasta jest takie miasto, gdzie jest coś ciekawego architektonicznie, ale gdzie jest też dużo drzew, także że się natura łączy. Także Planty krakowskie dla mnie to jest w ogóle coś wspaniałego. To jest takie arcydzieło, że w samym środku średniowiecznego miasta jest park piękny. No, Plant nie ma, muszę powiedzieć, w Houston. I też nie ma ani średniowiecza, ani renesansu, ani baroku. Ale są świetne biblioteki i ludzie sympatyczni. Także to jest, jak mówię, 18 lat. Później ten epizod amerykański, długi epizod, przedłuża się o Chicago, bo później się przeniosłem do Chicago. I przez 7 lat jeździłem do Chicago, na University of Chicago, gdzie już nie prowadziłem zajęć z creative writing, tylko bardziej klasyczne zajęcia z literatury.